Cześć, witajcie na C64portal.pl. Dziś jest sobota. Jakby Jugoryn pytał, to nigdzie nie poszedłem, bo jest kwarantanna. Siedzę i nagrywam po raz trzeci. Nagrywam film z grami na Commodore Plus 4 i tym razem na pewno się uda. Chcę pokazać wam 5 gier, współczesnych gier stworzonych przez w zasadzie jedną grupę ludzi. Tam w trakcie opowiem, kto za co odpowiada. Natomiast chcę wam pokazać te gry, bo komputer Commodore Plus 4 uchodzi za niszowy, a gry są naprawdę zrobione z rozmachem, słuchajcie. To, co lubimy najbardziej. Fajna grafika, muzyka, grywalność, ale też i intra, cutscenki, zakończenia, fajne ekrany loadingowe, także wszystko to, co lubimy w grach 8-bitowych. Bez zbędnego przedłużania zapraszam na film. W trakcie filmu postaram się kilka ciekawostek o samych grach powiedzieć. No i jesteśmy już przy moim Commodore Plus 4 i 29-calowym telewizorze CRT. Może nie wypali mi oczu, zobaczymy. I przejdźmy przez te 4-5 gier, naprawdę fajnych gier z ostatnich lat na Commodore Plus 4. Zacznijmy od gry Majesty of Sprites, od której w zasadzie chyba tak wszystko się zaczęło. I jeszcze jedna rzecz. Proponuję obejrzeć materiał do końca. Nie wiem, jak długi wyjdzie, ale na końcu chciałbym pokazać jedną ciekawostkę techniczną związaną tutaj z całym tym setupem moim dzisiaj. Commodore 64 i ta plus 4, stacje, nie stacje. Zostańcie do końca. Jedną ciekawostkę, myślę, pokażemy na koniec. Pierwsza gra, tak jak powiedziałem, od której chyba się wszystko zaczęło, takie lepsze gry na Commodore Plus 4 zaczęły powstawać. Wszystko za sprawą wydawcy. Ale wydaje mi się, że bardziej za sprawą grupy Bauknecht, która czasami mianuje siebie albo zaczęła nazywać się Boyknecht. Demoscenowa grupa, która zaczęła od 2015 roku tworzyć gry na Commodore Plus 4 i wychodzi im to nieźle. Zobaczcie, mamy ekran startowy Majesty of Sprites i grę platformową. No jest dużo kolorów, jakaś paralaksa, sporo ładnej grafiki. Uruchommy to i zobaczmy, o co chodzi. Mamy intro, całkiem ładna animacja, scroll z jakąś pewnie historią, ale przyspieszmy to. First chapter, second chapter, a zacznijmy second chapter, a może first chapter. Second chapter, first chapter. Trochę chyba to widać, że koledzy są demoscenowcami. Jest sporo fajnych efektów. Nie chcę powiedzieć efekciarsko jest zrobione, bo jest po prostu ładnie zrobione. Are you ready for fun? Yes. No i mamy, słuchajcie, odpowiedź na Gianna Sisters. Będę to podkreślał wielokrotnie. W tym komputerze nie ma sprite'ów sprzętowych. To wszystko, co widzicie, animacje tych postaci, może dlatego mogą być takie duże, są graficznie rysowane, tak? I to, co być może już zobaczycie od początku, wrócę. Gra nie jest scrollowana. To były pierwsze wprawki, pierwsze próby kolegów z Boyknecht na okoliczność zrobienia gry. Wygląda to jak Gianna Sisters, natomiast się nie scrolluje, prawda? Nie scrolluje się, jest to taki flip screen, ale taki co pół ekranu. Z jakiegoś powodu tak jest to wymyślone. Grywalność... Jak ktoś jest przyzwyczajony do scrolli, to może być jakiś problem. Ale tak to wygląda. Wygląda graficznie nieźle. To jest... Nie umiem sam do tej pory stwierdzić, czy to jest tryb graficzny, czy znakowy, czy bitmapa, czy zestaw znaków. Natomiast wygląda to fajnie, kolorowo. Powinno wyglądać kolorowo, bo tym przecież może się C+4 chwalić. Gra jest jak platformówka, tak? Taka troszeczkę kuzynka Gianny Sisters, gdzie zbieramy diamenty, natomiast celem planszy
poziomu jest zebranie iluś tych serduszek. Tam gdzieś pewnie się do góry wchodzi. Tak ta gra wygląda. Ja nie chcę tutaj też w tej chwili spędzić jakoś masę czasu na graniu. Była to pierwsza gra Wojtknechtu tej klasy. Nie wydaje mi się, żeby wcześniej coś zrobili. Dość płynne te sprite'y są. Nie ma scrollingu, ale przejdźmy dalej, zobaczmy kolejną grę. Czytamy następną grę, Lands of Zador, która chyba w trakcie developmentu była nazywana Majesty of Sprites Lands of Zador. Nie jestem pewien, jak to się ostatecznie, finalnie nazywa. Na portalu i na stronach po prostu jest to pod tytułem Zador albo Lands of Zador. Skoro kontynuacja Majesty of Sprites, to będzie ta sama bohaterka, lubi siostra, tutaj powinniśmy pewnie doczytać w historii. Jest to też platformówka i będzie to krok naprzód względem tego, co widzieliśmy. Wydawca znowu Psytronic, znowu koledzy z Wojtknecht. Spróbuję dać troszkę głośniej. Jest kolorowo, nawet dźwiękowo to jest całkiem fajnie zrobione. Podkreślam dlatego, że ta maszyna ma 2 kanały bez filtracji, bez efektów, tak jak SID w Commodore Plus 4, w Commodore 64. Więc tego typu dźwięki, tego typu muzyka to jest jakieś tam osiągnięcie. I to jest gra, którą zakwalifikowałbym jako Arcade Adventure. Jest taki rodzaj gier. Platformówka z elementami przygodówki. Dzieją się tutaj już rzeczy, na które musimy zwracać uwagę. Jest jakaś historia. Postać ta sama. Graficznie mam wrażenie, że tutaj to może być zrobione na bitmapie i to wrażenie mam dość silne. Mamy postacie... Jednak ściszę troszkę. Mamy postacie podobnie zrobione jak w poprzedniej grze. No jest ten scroll, tak? On nie jest super płynny, ale jest. I to są te elementy przygody, tak? Nie wiem, czy to jest czarodziej, czarodziejka, który podpowiada nam konkretnie, co powinniśmy zrobić. Look, Katie, there's a diamond. Ok, czyli słuchając tego, co nam czarodziejka podpowiada, zbieramy diament. Yes, that's it. Ok, ale trzeba więcej rzeczy tutaj zrobić. Efekciarsko jest to fajnie zrobione. Przeźroczystości, te kolory w tle, sporo tych ruchomych obiektów. Scroll, ok, nie jest super szybki, ale jest to już gra scrollowana, także jest postęp u chłopaków. Nie wiem, czy wspominałem już, że nie jestem wybitnym graczem. Kolejna wskazówka, dostaliśmy 3 magiczne pociski, bulety. Używajmy ich roztropnie. Nie wiem, co to są te dymki, ale chyba je zbieramy. I zmierzamy dalej. No tak jak mówię, jest to gra, której na pewno wcześniej nie było na Commodore Plus 4. Na pewno w latach 90., 80. takich gier nie było. No i co ja tutaj powinienem zrobić? If you think it can't be done there... No i nie wiem, co powinienem zrobić. Otworzyło się. Okej. Także tak to wygląda. Słuchajcie, próbowałem przechodzić te gry. Ten pierwszy poziom... Oj, nie mam
strzałów. Ten pierwszy poziom udało mi się przejść. Natomiast nie mam umiejętności, żeby jakoś bardzo daleko tutaj dojść. Jak już wam chyba kiedyś mówiłem, lubię zaglądać do gier do środka, tworzyć je i patrzeć, jak są zbudowane, uczyć się technologii niż grać, po prostu nie umiem grać. Idźmy dalej. Kolejna gra to będzie Pets Rescue i mam przyjemność, satysfakcję posiadać wersję oryginalną w takim boksie, kolekcjonerską można by powiedzieć, też wydaną przez Psytronic, wyprodukowaną przez Boyknecht. Zerknijmy szybciutko, bo to jest naprawdę fajne wydanie. I słuchajcie, krótki, szybki unboxing w przerwie między grami. Tak wygląda pudełko, bardzo przyzwoicie, twarde, grube, fajna tektura. W pudełku dyskietka oczywiście, ciekawostka, płyta CD z soundtrackiem, być może go kiedyś rozpakuję i posłucham. Trochę gadżetów, bryloczki, przypinka Psytronic, przypinka Pets Rescue z panią Dr. Dre, bohaterką gry. Bardzo krótka instrukcja. Pocztówka lub coś na kształt pocztówki z loading screenem z gry. Trochę naklejek, ale całość jest wykonana naprawdę przyzwoicie. Miły dodatek do i tak fajnej gry. Idziemy dalej z grami. Także tak wygląda boksik. Spróbujmy to uruchomić. Kolejna platformówka i widać mocną inspirację kolegów z Boyknecht. Widać, że inspirowali się, co tu dużo mówić, Mario Bros, Super Mario Bros. Czy Giant Sisters. No. Idziemy bohaterką znowu tutaj. Tym razem bohaterką jest pani doktor Dre, która pracuje w laboratorium. Jest bardzo fajne intro, więc zostawię na chwilę was samych z tym intrem. Zobaczcie, jak to wygląda. Spokojny dzień w laboratorium. Zwracam uwagę, że nie ma sprite'ów na tym komputerze. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeśli policzyłem szybko, 9 obiektów ruchomych. Oczywiście takie ruchome sprite'y, software'owe sprite'y, tak, robione programowo, mają swoje ograniczenia i tutaj jest bardzo duże wyzwanie dla grafika odpowiednio narysować, też zaprojektować grafikę, bo to, jakie kolory będą sprite'y mogły przyjmować, dużo zależy od tego, jak grafika zostanie narysowana. Historia w dużym skrócie jest taka, że zwierzątka sympatyczne w laboratorium po wybuchu, po eksplozji, którą widzieliście przed chwilą, dziwnieją, uciekają i zadaniem jest złapanie ich wszystkich, przywrócenie do laboratorium. Także z grubsza tak wygląda story. I nasza pani doktor. No i Mario, słuchajcie, w dużym skrócie, skojarzenia są chyba oczywiste. Graficznie bardzo ładna gra, naprawdę jest to majstersztyk, jeśli chodzi o grafikę na Commodore Plus 4. Wydaje mi się, że jestem uprawniony, żeby to w ten sposób ocenić. W trybie znakowym, tryb znakowy w zasadzie działa tak jak na Commodore 64. Przy czym ma do dyspozycji wiele więcej kolorów. Słuchajcie, pokażę wam jeden level, bo jak zwykle z grami tego typu, czy w ogóle z grami w ogóle, nie jestem wybitnym graczem. To jest druga gra, prawda? Poprzednia też miała kody, więc to jest może jakiś sposób, żeby ją spróbować przejść. Także na pierwszy rzut oka gra ma wszystko, co klon Mario powinien mieć.
W ten sposób ich uwalniam, ok. Natomiast, słuchajcie, ciekawostka, to jest Mario, który można przejść w drugą stronę. Taka ciekawostka. Nie chcę, bo nie potrafię grać tak, żeby przejść tutaj teraz na wizji tę planszę, czy nawet gdzieś dalej. Gdy robiłem próby grania w tę grę, zaraz na początku jak ją otrzymałem, to troszeczkę powiedzmy gdzieś tam dalej doszedłem, natomiast jak dla mnie gra jest bardzo trudna. Znowu dużo sprite'ów software'owych, fajnie to wygląda, kolorystycznie. Dla mnie dużą satysfakcją z tej gry jest fakt, że mam w niej mały udział. Ekran tytułowy. Zostałem poproszony, żeby zaprojektować, narysować ekran tytułowy do gry, który później stał się jednocześnie okładką do boxa i jakby taką wizytówką tego. Także bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w takiej produkcji. Idźmy dalej. Kolejna gra Slipstream. I to jest gra, która powstała także na Commodore 64. I jest to gra oczywiście chłopaków z Wojtknecht, natomiast jest to gra inna niż poprzednie. To jest gra oparta na grafice wektorowej. I ona jak najbardziej ma sens na Commodore Plus 4, ponieważ Commodore Plus 4 ma szybszy procesor. Dwukrotnie szybszy, około dwukrotnie szybszy niż 64, więc jak najbardziej ma to sens. Kolorystycznie też tutaj pewnie można było dużo bardziej się popisać. Także zobaczmy, jak ta gra wygląda. Znowu fajne intro, także to jest jakaś wizytówka chłopaków z Wojtknecht. Zacznijmy. Dajmy start. Tutaj jest instrukcja, ekran loadingu. Bardzo sympatycznie zrobiony. Jest instrukcja, nie wczytywałem się, natomiast wydaje mi się, że gra była jakaś bardzo trudna do zrozumienia. Czytuje się nam pierwsza planeta. W artykule, który tutaj też podlinkujemy, w artykule na portalu, ponieważ nie dojdę za daleko w tej grze, w artykule na portalu zrobimy screeny z pozostałych planet. Graficznie bardzo ładne to jest zrobione. Nie powiedziałem tego do tej pory, za grafikę odpowiada niejaki kolega Nero i podobnie jak koledzy z Wojtknechtu jest demoscenowcem i z tego co słyszałem na różnych imprezach są koledzy z Niemiec, którzy na demoscenie PC-towej swego czasu bardzo mocno działali. Więc widać, że tutaj warsztat jest naprawdę bardzo dobry. Tak wygląda sama gra. Nasz pojazd, ten, który na środku ekranu macha skrzydłami, to jest nasz pojazd. I mamy kursor, który tak naprawdę sterujemy kursorem, słuchajcie. Ja przez chwilę, przygotowując się tutaj, próbowałem zrozumieć, jak działa mechanika sterowania tym pojazdem, natomiast pojazdem nie sterujemy, albo pośrednio sterujemy, ruszając kursorem. Jest to nawet wciągające, powiem szczerze. Te elementy wektorowe całkiem płynnie się poruszają. Zobaczymy, jak to po zmontowaniu filmu będzie wyglądało. Natomiast bardzo fajnie to, wydaje się, wygląda. Dzieją się rzeczy, których nie do końca rozumiem, jak od czasu do czasu mam właśnie taką jakby tarczę. Albo wydaje mi się, że to jest tarcza. W każdym razie tak wygląda gra.
Skojarzenie, jakie miałem podczas grania w tą grę, nasuwało mi Gerusa. Te sposoby nalatywania tych przeciwników, te fale takie, w których oni się pojawiają, trochę takie skojarzenie mi nasunęło. Mówię, całkiem fajnie mi się to grało podczas testu, ale idziemy dalej, bo przed nami najświeższa, najnowsza gra Wojtknechtu. Słuchajcie, strzelanina z prawdziwego zdarzenia. No i uruchomiła nam się gra. Znowu bardzo ładnie graficznie. Nero, autorem grafiki jest. Difficulty dajmy. Apprentice Ultra, Hard, Normal, Apprentice chyba, tak? Apprentice. Niezmiernie trudna gra. Strzelawka w stylu R-Type'a, Katakisa i wszystkich podobnych klonów. Panowie naprawdę się przykładają. Fajne intra, te takie dodatkowe smaczki, które powodują, że jakby odbiór całej gry jest dużo lepszy. Tak? Dobrze wiemy, że to zawsze nas bawiło, jak gra w latach 80., 90. miała tego typu dodatki. Jest to jakaś historia, której nie będę czytał. Spróbujmy zagrać. Fajny bajer jak na arcade'ach. Instrukcja obsługi chyba zbędna, ale wygląda bardzo ładnie. Kilka planet. Znowu w artykule na portalu pokażemy screenshoty, jak wyglądają poszczególne planety. Tutaj w trakcie ładowania przy każdej z nich jest taka instrukcja, taki krótki opis, ale zagrajmy. Seledynowe rzeczy to są power-upy, jak się domyślacie. No i słuchajcie, jest masa ruchomych obiektów. Ten komputer, podkreślam, nie ma sprite'ów sprzętowych, tak? Ominiemy tego pana. Jest dużo kolorów, jak przystało na Commodore Plus 4. Grafika, mam wrażenie, jest zapożyczona momentami. Natomiast, słuchajcie, kto nie zapożyczał R-Type od Katakisa albo Katakis od R-Type'a. Ta tutaj z kolei przypomina mi taką grę na Commodore 64, która się nazywała IO albo IO. Niezmiernie trudną, ale graficznie wyglądało to podobnie. Tam było w 4 kolorach w trybie znakowym, tutaj jest na bitmapie. Jak zapytałem kiedyś na forum PS4 World, jak to jest zrobione, to tutaj naprawdę chapeau bas dla panów, bo technicznie to jest najwyższa liga kodowania na 8-bitowe komodorki. Słuchajcie, nie najgorzej mi idzie, jak się okazuje. Nie doszedłem tutaj, testując tą grę dzisiaj rano dla was. Mamy power-upy, mamy masę elementów tej kolorystyki. Kolejne levele są bardzo atrakcyjne graficznie. Mamy jakiś nie najgorszą muzyczkę jak na Commodore Plus 4. Słuchajcie, tak to wygląda. Całkiem wciągające. Ja myślę, że ja sobie tutaj posiedzę. Ja lubię tego typu gierki, więc chwilę sobie pewnie przy tym posiedzę dzisiaj już po nagraniu. To są wszystkie gry. Wszystkie, jak widzicie, miały ruchome sprite'y, miały scrollowane ekrany, może nie wszystkie, ale większość. Technologicznie bardzo zaawansowane. Wydaje mi się, że że w latach 90., 80. pewnie nie do osiągnięcia. Trochę jednak więcej nauczyliśmy się o programowaniu tych maszyn. Mamy lepsze narzędzia na PC-tach, więc jakby to nie dziwne, że kiedyś takich gier nie było. Atarowcy nie mają teraz wymówki, że nie ma sprite'ów albo sprite'y są słabe.
Tymi grami koledzy z Boyknechtu i Psytronic udowadniają, że da się to zrobić. To jest trudne, ale da się. Chodzi o efekt i chodzi o fajną zabawę na naszych ulubionych komputerach. To w zasadzie tyle, jeśli chodzi o materiał z grami, współczesnymi grami na Commodore Plus 4. Nie jest to ostatni materiał tego typu. Mam jeszcze 4-5 gier też z przedziału lat 2017-19, nieco mniejszych, nieco z innym podejściem, ale także bardzo fajnych, bardzo nowoczesnych i wartych pokazania, więc robimy dogrywkę do tego materiału. Obiecałem, że na koniec ciekawostka techniczna, słuchajcie, w tym moim setupie, który sobie tutaj zrobiłem, żeby te gry zaprezentować, jest oczywiście Commodore Plus 4 z tym olbrzymim telewizorem, ale obok mam, powiedziałem Plus 4? Commodore Plus 4 i Commodore 64. I słuchajcie, pomimo tego, że mam i lubię korzystać ze stacji dedykowanej 1551, to chciałem zrobić eksperyment i w zasadzie taką pierwszą wprawkę i zapowiedź do materiału o Ultimate 1541, czyli rozszerzenia kartridża, które emuluje stację dysków. O co chodzi tutaj? Commodore 64 ma podłączonego Ultimate'a. Ponieważ jest to emulator stacji dyskietek, to ja podłączyłem go kablem serialowym do Commodore Plus 4. I w Commodore Plus 4 to, co widzieliście jako ładowanie ze stacji dyskietek, tak naprawdę ładowane było z Ultimate'a. Ciekawa rzecz, bo można na chwilę odstawić stacje, nie podłączać ich. Można wykorzystać Commodore 64 do wybrania obrazu dyskietki z grą, czyli w zasadzie scenariusz, kiedy chcielibyśmy przenosić gry, a nie mamy SD2 AIC urządzenia, można wykorzystać taką kombinację. Oczywiście to jest sztuka dla sztuki, to nie jest idealne rozwiązanie, ale chciałem sprawdzić, działa, czemu miałoby nie działać, skoro to jest idealny emulator stacji dysków. Także taka ciekawostka na koniec. Tak jak mówię, zajrzyjcie na portal, zajrzyjcie do artykułu, w którym trochę więcej grafiki i odnośniki do wszystkich tych gier, a materiałów na stronie Plus 4 World jest naprawdę dużo, bo są dość obficie opisane same gry, screenshoty, historie, mapki. Także zapraszam na portal, zapraszam na Plus 4 World i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!